Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy szanownych widzów obydwu kanałów, czyli Kremlinka Show oraz Kapitan Lisowski. I witamy przy okazji czwartkowej kolacji, a naszym gościem jest znany, lubiany profesor Michał Lubina. Witamy. Wiesz, tak? Tak. No i moi drodzy widzowie, nie dało się na dłuższy czas spuścić z oka Chin, ponieważ są na tyle duże, na tyle mocne, że odzywają się przy różnych okazjach, nawet takich, które wprost wydają się nie powinny ich interesować, no ale są duzi, są członkiem stałej Rady Bezpieczeństwa, więc patrzeć trzeba. Jedną z osób, co do których utarło się już prawie, że warto spytać o to, co w Chinach w trawie piszczy i czy może coś powiedzieć, jest właśnie profesor Lubina, który popełnił jedną książkę, która się świetnie sprzedaje, bo to Niedźwiedź w objęciach smoka, dobrze mówię? Tak, jak najbardziej. Ale nie spoczął na laurach, postanowił napisać kolejną książkę, która tym razem, o dziwo, jak sam powiedział, jest formą lekkiej intelektualnej ucieczki od tematu samych Chin. Bo tym razem jest to chiński obwarzanek, czyli używając naszych określeń kresy chińskie, czyli wszystko to, co jest dookoła, wzdłuż granic, a najciekawsze miejsca oczywiście są te, gdzie jeszcze jest wybrzeże morskie. Ale nie tylko o Maćku, tym chcemy mówić. Pozwolisz, że wrzucę informacje o tej książce? Premiera będzie 22 listopada. Okej. To mamy tą przyjemność, że możemy lekko pociągnąć autora przysłowiowo za język, żeby uchylił rąbka tajemnicy, jaką zawarł w tej książce, skoro mamy okazję przed premierą. I teraz byśmy przeszli ewentualnie do kilku pytań, które my delikatne mamy, a chcielibyśmy też dać tak swobodną możliwość wypowiedzi właśnie profesorowi, żeby powiedział, dlaczego tak lekko uciekł w te chińskie kresy, ale tu się czają dwa ekonomiczne tygrysy, które chciałyby tam lekko podrapać farbę na innych konkretnych tematach. Ale zacznijmy od tego, co jest bliższe profesorowi. Dlaczego ucieczka w tej książce do tych kresów chińskich? Przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję serdecznie za miłe słowa o książce i za to, że sama prawda. Na tym kanale została zapowiedziana, także bardzo serdecznie za to dziękuję. Ta książka miała być wcześniej niż książka Niedźwiedź w objęciach smoka. Wcześniej ją zakontraktowano, ale Rosja zaatakowała Ukrainę i wydawnictwo mi powiedziało, że może bym wydał jednak o rosyjsko-chińskich, a tamtą wstrzymał. Także taka jest geneza. No i zaproponowano mi książkę o Chinach, co potraktowałem jako duże wyzwanie intelektualne, dlatego że z jednej strony zajmuję się Chinami w ten czy inny sposób od 2006 roku, kiedy tam pierwszy raz pojechałem. Przez 12 lat zarabiałem pieniądze na Chinach, pracując w turystyce i tą turystyką sfinansowałem swoją karierę naukową, bo gdyby nie turystyka, to bym nie został w akademii, nie za te stawki, a większość tych pieniędzy zarobiłem w Chinach, także bywałem w Chinach po kilka razy w roku, bywały takie lata, a przynajmniej raz na rok. No i generalnie zawsze jakoś z tymi Chinami byłem związany, natomiast nigdy z samymi Chinami. Moją specjalizacją zawsze były relacje rosyjsko-chińskie i w tym się zawsze czułem pewnie. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to zawsze i dalej mam coś, co się nazywa syndrom oszusta, czy imposter syndrome po angielsku. To jest takie poczucie, że się jest trochę niekompetentnym, nie na miejscu, że się za mało wie. Ja mam takie poczucie, że za słabo mówię po chińsku, że za mało przeczytałem o Chinach, że za krótko się nimi zajmuję i tak dalej. No i to zasadniczo powoduje, że nie czuję się zbyt pewnie mówiąc o Chinach, chociaż mnie ludzie pytają o te Chiny, no to czasami odpowiadam, czasami uciekam. Dużo chętniej jest, jak mogę kogoś innego polecić. Natomiast jakby czuję się pewnie, jak mówię o relacjach rosyjsko-chińskich. Tu tak. Natomiast same Chiny to jest, to jak Kapuściński kiedyś pisał, to jest całe życie. Chiny albo Indie to jest temat na całe życie i koniec. I trzeba mu się poświęcić w 100% całkowicie, bo to jest tak ogromny obszar, temat i tak dalej, a mi się nie chciało jednak całego życia spędzać na Chinach, więc uważam, że tak z doskoku to można zarabiać pieniądze na Chinach w turystyce, można w ten czy inny sposób, natomiast tak całkowicie intelektualnie, żeby się zajmować naukowo, no to na to uważam, że za mało wiem. Natomiast no i nagle mi zaproponowali
książkę o Chinach. I to książkę, która jest książką popularną, podobnie jak ta o relacjach rosyjsko-chińskich, a to oznacza pewne novum dla naukowca, dlatego że naukowiec jest przyzwyczajony do tego, że napisze książkę, którą przeczyta kilka osób. Tak jak w tym znanym kawale, jak to się spotyka dwóch naukowców, jeden do drugiego mówi, kupiłem twoją książkę, a ten mówi, a to ty byłeś. Także zasadniczo to jest jakby jak się pisze pozycje naukowe, no to się wie, że jeżeli sprzeda się, nie wiem, 50, to jest super. No a tu nagle ma się świadomość, że się sprzeda 5000. Więc to jest z jednej strony niezwykle motywujące, bo się chce pisać i też bardzo trudno jest później wrócić do pisania dla 50 osób. To teraz mam ten problem, że się po prostu nie chce. Tak? Natomiast jeżeli się pisze też dla tych 5000 osób, nie więcej, tak? No to może być 2000, może być 7. A my życzymy 15 000. No okej, no, nieważne. W każdym razie no to też jest to bardzo motywujące. To jest jednocześnie stres i ambicja, nie? Więc miałem problem z tą książką, bo uważałem, że znowu ten imposter syndrom mi się włączy. Ale w międzyczasie Rosja zaatakowała Ukrainę, wydawnictwo zaproponowało mi napisanie o rosyjsko-chińskich, to jest mój temat, tu się czuję bezpiecznie, napisałem tą książkę dość prosto, to jest zresztą mój przerobiony doktorat, ta Niedźwiedź w objęciach smoka, to jest tak jakby życie mi dało drugą szansę, żeby napisać swój doktorat, ale tak jak chciałem, czyli bez całego żargonu naukowego, bez teorii, bez metodologii, one oczywiście są wplecione, tak, bo to nie da się tak bez tego zrobić, ale nie muszę pisać, że celem pracy jest i dalej, nie? Więc generalnie tak jakby drugi raz doktorat, ale ludzka wersja. Ludzka wersja, tak. To ja mam pytanie, które połączy obwarzanka i połączy Rosję. Co z terenami, które leżą w Rosji, a Chiny kiedyś miały? To jest temat niezwykle oczywiście popularny, tak? To jest też temat, który można wrzucić na początek rozmowy, żeby podbić clickbait, dlatego że w Polsce mamy coś, co można nazwać geopolityką starego górala, a mianowicie, tak jak mawiał stary góral, Polska będzie aż po Ural, a za Uralem będą Chiny, a was nie będzie. No i tu już nie mogę dokończyć tego. W każdym razie u nas jest to taki bardzo silny motyw i on w Rosji też kiedyś był bardzo silny, zwłaszcza w latach 90., a wcześniej w 70. Teraz jest słabszy, bym powiedział, że nie zginął w ogóle, ale został tak zakopany trochę. On jest tam w podświadomości, gdzieś tam ten upiór się czai, natomiast na ten moment zostało to przytłumione i też z dwóch powodów. No po pierwsze chwilowo Chińczycy nic nie robią, a po drugie jakby władza powiedziała, że macie się lubić z Chińczykami. No i skoro tak, no to sorry, tak? Jak było na przykład w 95 roku Izwiestia napisała, że jest 2 miliony Chińczyków na Syberii, co było totalną nieprawdą, bo było ich tam wtedy może 400 000. No to dzisiaj by Izwiestia nie napisała znowu, że jest 2 miliony, nie tylko dlatego, że nie ma tych 2 milionów, ale także dlatego, że spróbowałaby tak napisać, natychmiast by to zostało zdjęte z internetu i nie wydrukowane, także to jest jakby ten element. Natomiast jeśli chodzi o tereny Syberii Wschodniej i rosyjskiego Dalekiego Wschodu, no, czyli generalnie od Aubazinu na wschód, tak, czy od Bajkału na wschód, to Mao Tse-tung kiedyś żartował, czy tak se rzucił, że no przecież wszystko od Bajkału to jest chińskie, nie? Także taki tam żarcik. Beihai w ogóle, tak, czyli północne morze po chińsku, dawna nazwa, bo dzisiaj jest już transkrypcja Bajkału. W każdym razie, no więc to jest niezwykle skomplikowane, ale też bardzo ciekawy wątek. Otóż do obwarzanka on nie bardzo pasuje, do obwarzanka już by bardziej pasowała Korea czy Wietnam, z tych, które nie wymieniłem w książce, no ale to by już było straszliwe tomiszcze, poza tym te państwa miały dużo więcej szczęścia niż Tybet, jakby na przykład, nie? Czy Mandżuria, no jednak w stosunkach międzynarodowych bardzo dużą rolę odgrywa szczęście, tak? To, że po prostu tak się ułożyło, że Korei się udało wyrwać z chińskiego objęcia, no a Tybetowi się nie udało, chociaż Tybet był znacznie mniej zchińszczony. Korea była całkowicie, może nie całkowicie, ale bardzo mocno zchińszczona jeszcze wiek temu. Także to jest ten element szczęścia, nieracjonalności, różnych takich rzeczy jest tu bardzo silnie istotny. Natomiast jeżeli chodzi, no i tutaj jakby te dwa są bardziej obwarzankowe niż Syberia, natomiast Syberia rzeczywiście jest na czymś, co też w książce o tym piszę, tej obecnej, na tak zwanej liście Sun Yat-sena. Lista Sun Yat-sena to jest taka lista, którą Sun Yat-sen, czyli dziadek obecnej Chińskiej Republiki Ludowej, a ojciec republikańskich Chin, on wymienił tereny, które niesprawiedliwie zabrano Chinom.
No i tam była właśnie między innymi Syberia, tam był Tajwan, tam były wyspy Ryukyu japońskie, a tam była też Birma, tam była Tajlandia, no w ogóle rozmach miał chłopak, tak, tam były na przykład Sri Lanka była, dużo tego było, także zasadniczo no tam są dwie kategorie na tej liście, natomiast tam Syberia była w tej pierwszej, czyli tej absolutnie chińskiej w ogóle zabrali i złodzieje w ogóle oddawać. Więc i teraz tak, w mentalności chińskiej czy w takim psyche jest poczucie, że zabrano tę ziemię niesprawiedliwie. I to jest XIX wiek, to są ściśle rzecz biorąc dwa traktaty, które po nie w czasie nazwano traktatami nierównoprawnymi. To jest traktat ajguński 1858 i traktat pekiński 1860, na co Rosjanie odpowiadają, że pierwszy traktat, czyli w Nerczyńsku w 1689 roku też był nierównoprawny, tylko na korzyść Chin. Znaczy faktycznie był nierównoprawny, bo realnie to on był, w sensie formalnym on był równoprawny, natomiast realnie było to wymuszenie ze strony Chin, bo wtedy w XVII wieku Chiny wygrały batalię właśnie Aubazin o te obszary, które po polsku się nazywają nad Amurze albo przy Amurze, mamy tu dwa rodzaje, Priamurie jest po rosyjsku, natomiast po polsku dwa tłumaczenie. W XVII wieku wygrali Chińczycy, w XIX wieku wygrali Rosjanie, ale co jest istotne, to, że Rosjanie wygrali w momencie, kiedy Chiny były bardzo słabe, bo dostały łomot właśnie, dostawały łomot, bo to tak wyglądało w II wojnie opiumowej. I co więcej, Rosjanie jak w tym XIX wieku zabrali to, co kiedyś stracili, tak, bo to jak to liczyć w ogóle, ale Rosjanie się nie zatrzymali i poszli krok dalej i zabrali również kraj usuryjski, czyli co jest dzisiaj krajem nadmorskim, czyli dzisiejszy Władywostok. O co nigdy nie było konfliktu, bo nigdy tam Rosjanie nie doszli wcześniej. Także tu mamy jakby dwa obszary. Jeden, o który rzeczywiście był spór rosyjsko-chiński wcześniej, wygrali najpierw Chińczycy, później Rosjanie, no a potem Rosjanie z charakterystyczną dla nich po prostu tutaj, z charakterystycznym podejściem wzięli jeszcze więcej, tak? Więc te drugie już było całkowitym wymuszeniem. I teraz tak, jest ta świadomość w przypadku Chin, że to zostało niesprawiedliwie zabrane. Natomiast ale to już się zaczynają subtelności. I teraz tak, to nigdy nie były tereny chińskie. To były tereny mandżurskie. I to jest ważna różnica, dlatego że ona jest ważna o tyle, że pamiętam, że nie wiem, 2-3 tygodnie temu, bo często jestem pytany o tę Syberię, to jest popularny temat, więc jednemu z dziennikarzy mówiłem, że wyobraźmy sobie, że jesteśmy polskim nacjonalistą. Co byśmy bardziej woleli odzyskać, Lwów czy Mińsk? No i to jest właśnie to podejście. Otóż w tym porównaniu Syberia byłaby jak Mińsk. To znaczy to jest coś dalszego, dużo dalszego niż Tajwan, który jest absolutnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o takie poczucie, że zostało to zabrane Chińczykom niesprawiedliwie. No Mongolia myślę, że mogłaby być w podobnej kategorii co Syberia, no to się trudno w ogóle analizuje, bo tu nie mamy twardych danych, nie mamy żadnych opinii publicznych i tak dalej, no już partia się o to stara, żeby tutaj nie było takich danych, natomiast co jest istotne to, że te obszary w XVII wieku były pół w ogóle puste, znaczy tam mało kto mieszka, tam były ludy miejscowe, tam myśliwskie, inne tego typu, Ewenkowie i tak dalej, no i oni płacili haracz, najpierw płacili Chińczykom, Mandżurom, potem Rosjanom, zależy też komu. No i później, tak na dobrą sprawę, jak to Rosjanie przyłączyli, to dopiero wtedy zaczęła się tam masowa migracja chińska i koreańska, bo Rosjanie stworzyli możliwości, dali miejsce pracy przy budowie kolei transsyberyjskiej, wcześniej przy budowie Władywostoku, przy budowie Nikołajewska na Amurze, przy budowie Chabarowska. No generalnie potrzeba było czymś to zbudować. No więc dopiero wtedy jakby mamy tam w miarę dużą migrację chińską, a wcześniej te tereny były puste, czy półpuste. No i w dużej mierze one były mandżurskie. I teraz to jest ta subtelna różnica, że owszem, Mandżurowie zdobyli Chiny i następnie się zchińszczyli w dużej mierze, także mieli takiego pecha, o tym piszę też w tej najnowszej książce, że no oni hapsnęli Chiny, no ale potem, ponieważ stracili władzę nad tymi Chinami, no to już byli częścią Chin, ponieważ ich ojcowizna została przejęta w tym momencie tak samo jak reszta przez Chińczyków. Więc trochę im się nie opłacało tak historycznie rzecz biorąc te Chiny atakować. Natomiast co jest ważne w tym, to, że to nie były etnicznie chińskie tereny, one nie były hańskie czy hanowskie od Hanów, Chińczyków Han, tylko były mandżurskie. Więc to powoduje, że to emocjonalnie nie jest aż tak silne jak Tajwan,
który jak najbardziej był zasiedlony przez Chińczyków Han. Oni się oczywiście później, no teraz to mamy w ogóle nation building tajwański, tam większość się uważa za Tajwańczyków i tak dalej, no ale jakby ich dziadowie byli Chińczykami Han. No więc tu mamy jakby emocjonalnie na innym poziomie to jest trochę. To znaczy to oczywiście jest jeden z tych obszarów, które Chińczycy kiedyś stracili, ale to nie jest ten najbardziej emocjonalny. I to jest jakby pamięć historyczna. I to jest jedna rzecz, ale ona nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest obecna polityka. I z tej obecnej polityki mamy sytuację, w której dla Chin Rosja jest połową nieba, jak to powiedział jeden z analityków. Otóż Rosja jest po pierwsze bezpiecznymi tyłami, to znaczy dzięki temu, że z Rosją Chiny są jakby w plecy Bejga o bej, czyli plecy w plecy, się opierają plecami, dzięki temu mogą walczyć z Amerykanami po dwóch stronach Eurazji, więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest wspólny antyrewizjonizm wspólny rewizjonizm, antyhegemonizm przeciwko Ameryce. No i trzecia to jest współpraca gospodarcza. No więc to są zbyt ważne rzeczy, żeby to psuć jakimiś tutaj rzeczami, jakimiś tutaj rekonkwistą, chęcią i tak dalej. Tym bardziej, że z punktu widzenia chińskiego, chiński rozwój czy powrót na należne miejsce mogą tylko wykolić Amerykanie. To Amerykanie są problemem, a nie Rosjanie, bo Rosjanie są schyłkowi. Rosjanie generalnie są obszarem, są narodem, który oczywiście głaszczą ich po głowie, mówią, że jesteście wielcy i tak dalej, natomiast realnie rzecz biorąc oni nie zagrażają Chinom. Mogą się przydać, to jest ten. Natomiast Amerykanie zagrażają. I teraz dopóki będzie ten amerykański tutaj straszak i ten problem amerykański, to Chińczycy będą tłumić i robią to wszelkie resentymenty odnośnie Syberii. I owszem, są takie rzeczy w Chinach, a to się zdarzy jakiś podręcznik w historii, a to mamy muzeum w Heihe, co jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest Muzeum Nierównoprawnych Traktatów i w tym muzeum mamy wystawę w 3 językach, po chińsku, po rosyjsku i po angielsku, o tym jak ta Rosja jest zła, jak zabrała tę ziemię, jak po prostu mordowała w trakcie, tam topiła w Błagowieszczeńsku Chińczyków, ale jeżeli się ma rosyjski paszport, to nie wolno wejść do tego muzeum. Jeśli się ma inny paszport, to tak. Natomiast nawet ukraiński też, nie ma problemu, tak? Natomiast jeżeli na rosyjskim paszporcie się nie wejdzie, no właściwie do większości muzeów w Chinach trzeba pokazać paszport, żeby wejść, także czy do znacznej części, no a na pewno tam, więc, no ale to są generalnie wyjątki, to nie jakby, ponieważ Chiny są państwem autorytarnym, znaczna część jest tłumiona przez partię, czy totalitarnym, niemalże totalitaryzującym, no to jeżeli przekaz jest taki, że Rosja jest dobra i nie należy tutaj nic z nią robić, no to taki jest przekaz, nikt nie będzie wyskakiwał z czym innym. Więc to akurat jest temat teraz dla Pawła, bo fajny wstęp zrobiłeś. Nawet jeżeli Chińczycy mają z tyłu głowy, że warto może by kiedyś odzyskać tą Syberię, to zdecydowanie nie teraz, ponieważ to by tylko by Ameryka zyskała, gdyby coś zrobili. A poza tym no jeszcze pamiętajmy, że tak, Rosja nie jest aż taka słaba i Rosja ma broń atomową. I Chińczycy to wiedzą, i Rosja mogłaby jej użyć. Także jakby Chińczycy nie zapominają o tych obszarach, natomiast one nie są na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu w ogóle są Stany jako problem, natomiast do rekonkwisty, czy konkwisty, zależy jak spojrzeć, absolutny numer 1 to jest Tajwan, a potem moim zdaniem, jeśli już, Chińczycy nie są narodem, nie są Rosją bis, bo Rosja to lubi podbijać, tak? Im więcej ziem, tym lepiej, nie? No, Chińczycy nie do końca, natomiast na dalszych miejscach już kończę. Mongolia moim zdaniem, ewentualnie północna Birma, północny Laos, bo to są proste miejsca do podbicia, wiele tu nie trzeba będzie, w ogóle północna Birma jest całkiem zniszczona, ewentualnie Kirgistan, część Kirgistanu, część Tadżykistanu, już im wzięli tak pokojowo teraz w latach 90. i zerowych, część, szczególnie Tadżykistanowi, natomiast no, z Rosją to niech ta Rosja osłabnie, no i nie będzie problemu amerykańskiego, wtedy może tak za 50-100 lat, może trochę później, ale na razie nie. Okej, panowie, teraz oddaję wam głos, bo ja zadałem pytanie i dostałem 20 minut, więc teraz każdy po jednym i kończymy. Teraz Paweł. Dobrze. Słuchajcie, bo tak, faktycznie już trochę minęło. Tak, panie profesorze, pan mówił odnośnie tych rzeczy dotyczących terytorium. Ja tutaj się zgadzam, no chociaż no pamiętajmy jednak, że terytorium wokół Władywostoku zostały jednak chyba, z tego co pamiętam, przekazane w 1800 którymś roku, bodajże 60. No to jest to... Haishenwei. No tak, tylko że to Haishenwei tak, ale to Haishenwei to była wioska generalnie, bo tam nic nie było. To była zatoka, tak, no bo dopiero tam Brytyjczycy zbudowali, tak, i potem oni to przejęli.
Natomiast moje pytanie jest tego typu, bo tutaj mamy taką sytuację, którą teraz obserwujemy, że pomiędzy tymi dwoma krajami zwiększa się współpraca, czyli jeżeli popatrzymy na Chiny i na Rosję, no to będziemy mieli kolejny rekord, jeżeli chodzi o współpracę taką handlową. Mówi się, że prawdopodobnie jeżeli chodzi o bilans handlowy, no to powinno być około 220 miliardów. To jest to co gdzieś dolarów. Tak, 220 miliardów dolarów. Przy czym o ile do tej pory była to współpraca wyglądała w ten sposób, że głównie to Chińczycy kupowali surowce od Rosjan, no to od jakiegoś czasu widzimy, że to zaczyna być coraz bardziej symetryczne i coraz bardziej ten eksport, powiedzmy rosyjski, zaczyna być równoważony importem. No i tu już się mówi, że być może nawet w tym roku albo na początku przyszłego roku będziemy widzieć być może deficyt, tak? W zależności oczywiście od ceny surowców, no bo to jest zależne, ale może będzie deficyt. I pytanie jest tego typu, jak Chiny postrzegają no tak silne w tym momencie uzależnienie Rosji od jednego partnera, no bo jeżeli popatrzymy, no to Chiny są numerem 1 dla Rosji, no nie ma tak na ten moment, kiedyś była Unia Europejska, kraje G7 i tak dalej, natomiast no teraz wszystko jest postawione tak naprawdę na dwa kraje, Chiny i Indie, przy czym no Chiny są o wiele ważniejszym partnerem, bo Indie powiedzmy tylko kupują tą ropę. W którym to kierunku może się rozwijać i dlaczego też takie drugie pytanie, Chiny tak niechętnie technologicznie nie chcą inwestować w Rosji. Bronią się rękami i nogami, żeby tego nie robić. No i to są takie dwa pytania moje. To tak, ja oczywiście to bym chętnie jeszcze o tym terytorium pociągnął, ale pytanie było gospodarcze, to muszę odpowiadać gospodarczo. Znaczy trend w relacjach gospodarczych zwyżkowy w handlu między Rosją a Chinami jest trendem zwyżkowym już od dobrych kilku lat, natomiast on startował z dość niskiego pułapu. Jeszcze gdzieś tak w połowie lat 10. to Rosja była tam 15, 16 partnerem handlowym Chin. Także jakby pamiętajmy o tym, a vice versa zaś było tak przez długie lata, mniej więcej do końca lat 10. do COVID-u było mniej więcej tak, że owszem, Chiny były pierwszym partnerem handlowym Rosji, ale to było tam 10% z hakiem, a Unia Europejska razem miała 48%, tam pod 50%. No a z czasem to się zaczęło oczywiście mocno zmieniać i teraz już jest zupełnie inaczej. Także odwrotne są proporcje. Tak, tak. No ale tu sankcje i w ogóle derusyfikacja Zachodu i tak dalej. Jeśli chodzi o Chiny, to one przez długi czas traktowały Rosję w pewnym sensie jako taką bazę surowcową i dalej ten element pozostaje, dlatego że Rosja jest bardzo istotną bazą surowcową dla Chin, z tego powodu, że jej surowce są tanie i są po lądzie, albo nawet jeżeli nie są po lądzie jak LNG, który tam sobie płynie z Morza Arktycznego, no to i tak są daleko od amerykańskiej floty, więc to jest wygodne. Co więcej, ponieważ Chiny pełniły przez długi czas i dalej w jakimś stopniu pełnią taką subtelną rolę, teraz już mniej subtelną, ale przez lata pełniły. Otóż dla Rosji przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, dla Rosji Chiny pełniły taką podwójną funkcję. Po pierwsze straszaka, po drugie polisy ubezpieczeniowej. Straszaka w tym sensie, że jak Rosjanie rozmawiali z elitami zachodnioeuropejskimi i dogadywali te wszystkie Nord Streamy, to mówili, jak się wam nie podoba, to puścimy gaz na wschód. I oczywiście to było w jakimś stopniu ściemą, ponieważ trzeba zbudować to wszystko, całą infrastrukturę i tak dalej, ci Chińczycy zapłacą mniej, więc generalnie się to nie opłaca. Tak? Natomiast żeby tą ściemę jednak jakoś uprawomocnić, trzeba było jednak jakieś kontrakty podpisać. I to tak samo z ropą wcześniej, jak i z gazem. Z ropą mamy WSTO w 2008 roku, znaczy klepnięte, tak, zbudowane pod koniec 2011. Z gazem mamy siłę Syberii, klepniętą w 2014, zbudowaną niedawno. Także zasadniczo to jest, to jakby musiał być jakiś konkret, żeby ten szantaż dla Zachodu działał.
Oczywiście ten szantaż dla Zachodu też był uzupełniony kupowaniem elit zachodnioeuropejskich, żeby to one z kolei mogły, te kupione elity, mówić, że no przecież a jak nie, to puszczą wszystko na wschód. No ale no jednak coś musiało być. I Chiny to wiedziały, no i Chiny generalnie wykorzystywały to. No z WSTO wykorzystały kryzys gospodarczy. Przecież z WSTO, Wосточная Sybir, Tichy Okean, tak, czyli ESPO inaczej, czyli wschodnia Syberia, Pacyfik, no to było tak, że pierwotnie ten pomysł był wymyślony jako forma pewnego równoważenia Japonii, Korei, Chin i tak dalej. I tam Rosja mocno kiwała, kręciła, zmieniała te trasy, cudowała. Tam nawet w pewnym momencie Putin powiedział, że to ekologia Bajkałowi zaszkodzi. To dość zabawnie bywało. No a ostatecznie i tak wyszło na Chiny, dlatego że Chiny wyczekały i doczekały się tego, że zbudowano do Dacinu ten ropociąg, a potem drugą nitkę, która i tak w dużej mierze obsługuje Chiny. Także zasadniczo Chiny miały czas, wyczekały i zyskały co chciały z ropą. Następnie z gazem podobnie, gaz Siła Syberii został podpisany po pierwszej inwazji na Ukrainę w 2014 roku, kiedy Putin przyjechał do Szanghaju i potrzebował się wzmocnić, pokazać Zachodowi, że jak się wam nie podoba, to proszę. No więc zasadniczo Chiny miały tą taką logikę, że wykorzystują tą słabość Rosji, żeby podpisywać kontrakty dla nich korzystne, natomiast to nie było tak, że te kontrakty były całkowicie niekorzystne dla Rosji, to też pamiętajmy o tym, że owszem, to trzeba było tam swoje wyłożyć i tak dalej, natomiast te kontrakty, już abstrahując od czystej logiki gospodarczej, miały właśnie ten element po pierwsze jakby legitymizowania ściemy przed Zachodem, ale też po drugie były pewną formą polisy ubezpieczeniowej, że gdyby się załamały relacje z Zachodem, no to coś jednak będzie na ten wschód. To nie będzie tak, że Rosja będzie tylko i wyłącznie wisieć na Zachodzie. No i ta polisa się opłaciła. No więc zasadniczo, gdyby myśleć czysto gospodarczo, i na to zwracają uwagę niektórzy specjaliści od Chin, czy od relacji rosyjsko-chińskich, na przykład Joe Webster z Atlantic Council, że gdyby myśleć gospodarczo, czysto gospodarczo, to po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tej pełnej, i po tym jak Zachód docisnął sankcjami Rosję, to Chińczycy dopiero to powinni docisnąć Rosję. To powinni dopiero wyzyskać po prostu po taniości, jak najbardziej wyciągnąć. Ale to się teraz dzieje. No, ale znaczy tak i nie. To znaczy rzeczywiście jakby to nie jest tak, że Chińczycy jakoś dopłacają do interesu, bo Chińczycy nie są tutaj jakby organizacją charytatywną i nigdy nie byli. Natomiast Chińczycy jednocześnie nie chcą doprowadzić do tego, żeby Rosja upadła i tu się włącza polityka, a ściślej Xi Jinping, jego myślenie o świecie i w tym myśleniu o świecie Rosja jest bardzo istotnym elementem, bo Rosja jest lodołamaczem, Rosja jest tym psują, które tutaj rozwala, który też testuje reakcje. No, proszę zwrócić uwagę, że Chiny mogą zobaczyły, co się dzieje, jak otwarcie, z otwartą przyłbicą się kwestionuje hegemonię amerykańską, no to Chiny zobaczyły, co się dzieje z Rosją, jak została potraktowana przez Zachód, dużo bardziej asertywnie niż same przypuszczały. Natomiast co jest istotne, to, że Chiny zaczynają rzucać, jednocześnie oczywiście tą ropę biorą, tak, gaz biorą, no przecież to rekordowe teraz mamy ilości czy liczby po w zeszłym roku i teraz, no ale jednocześnie Chińczycy zaczynają wspierać Rosję w ten sposób, że wykorzystują, no to jest tak, to jest z jednej strony wsparcie rosyjskie, a z drugiej strony zarabiają na tym, to jest takie specyficzne. Jak wykorzystują? Ano tak, że skoro Rosja na przykład jest zablokowana z półprzewodnikami, no to chińskie półprzewodniki pójdą. Skoro Rosja ma problem z samochodami teraz, no to chińskie pójdą. My mamy na przykład ogromny wzrost eksportu chińskiego do Rosji ciężarówek, które są niezwykle istotne, dlatego że pomagają, wspierają tutaj jakby wysiłek wojenny, no chociażby dlatego, że rosyjskie ciężarówki można wtedy przerzucić na front i tak dalej. Także stąd mamy, a jeszcze do tego dochodzi jeden element. Rosja przez długie lata broniła się rękami i nogami, żeby otwierać rynek dla Chin, bo co innego jest sprzedawać ropę, gaz i tak dalej, bo to jest kontrolowane przez państwo, tutaj no jakby jest to ciekawy model o tyle, że jakby w pewnym sensie jest to podobne do tego, jak oni się dogadywali w XVII wieku. Wtedy było tak, że była jedna faktoria handlowa w Kiachcie i Mai-Mai-Chengu po chińskiej stronie i cały handel szedł przez nią, a to oznaczało, że państwo na tym trzymało łapę.
urzędnicy, a nie jacyś prywaciarze, jacyś handlowcy tutaj, jacyś inni biznesmeni paskudni, tak? To dla obu stron. Państwo trzymało łapę. I teraz z surowcami podobnie. To zarabiają głównie ludzie związani z państwem. Natomiast jak się otwiera rynek na już ten, no to zaczynają się już prywatne rzeczy, prywatni zaczynają zarabiać. Rosja tego nie bardzo chciała, no ale teraz już musi, już nie ma wyboru, więc to powoduje, że Chińczycy tam wchodzą. Po części dlatego, że jest okazja, bo się wycofują zachodnie firmy. Oczywiście niechętnie, nie wszystkie, niektóre nie, ale jednak ten element postępuje. No to Chińczycy wchodzą, bo jest okazja, tak? Teraz jest okazja, zajmą rynek, później na tym zarobią, ale też dlatego, że czują taki jakby niewidzialną rękę partii, bo niewidzialna ręka partii mówi, że Rosja jest dobra, że przekaz partii, tak? Xi Jinping, no co teraz zrobił na szczycie pasa i szlaku? No Putin był drugi po Bogu, no przecież to są czytelne rzeczy, ten cały element bizantyjski, ten taki celebry, który jest bardzo istotny, on jest ważny dlatego, że on również pokazuje urzędnikom niższego szczebla, różnym biznesmenom i tak dalej, w jaką stronę wiatr wieje. No to skoro mamy dalej sytuację, w której Putin jest najlepszym kolegą Xi i Xi publicznie mówi, że 42 razy się z nim widział od początku ich władzy, no to każdy Chińczyk rozumie, że znaczy to, że trzeba się lubić z Rosją. Po prostu. No i to też oznacza, że firmy, które inwestują w Rosji, będą miały wsparcie chińskie, państwa w ten czy inny sposób. No więc z jednej strony mamy tu logikę taką, że się wchodzimy, wykorzystujemy i oczywiście jakby w relacjach zarobimy na tym, no ale z drugiej strony, chociaż Rosja na tym zarabia znacznie mniej, może nawet jest w jakimś stopniu wyzyskiwana, no to jest to piękne angielskie powiedzenie beggars are not choosers, nie? Więc w tym momencie jakby Rosja nie ma już wyboru, bo ona się doprowadziła do sytuacji takiej, że ma zablokowany teraz Zachód, ma Indie, owszem, które domagają się płatności w rupiach i ma innych Azjatów, którzy są równie bezwzględni, bo to jest ten element, który jest bardzo ciekawy u nas. My mamy może taki, na pewno Zachód ma taki trochę postkolonialny winę, że tutaj ich tam skolonizowali, tak, to jest oczywiście prawda, tak? No ale jakby jak się puści na żywioł, to Azjaci potrafią być naprawdę bezwzględni i wszystkie te tutaj zachodnie grzeszki to takie są małe, mogą się wydawać. Także jakby Rosjanie się teraz przekonują, co to znaczy być na łasce i niełasce na przykład Indusów, którzy naprawdę nie ma zmiłuj. Więc z tej perspektywy to, co robią Chińczycy, nie jest takie najgorsze dla Rosji, dlatego że Chińczycy owszem chcą zarobić na Rosji i tak dalej, ale oni nie chcą, żeby Rosja upadła, bo chcą mieć Rosję jako bufor, chcą mieć Rosję jako państwo, które się opiera Zachodowi, jako państwo, które ten Zachód pozbawia funduszy, pieniędzy, czy siły i tak dalej, skupia jego uwagę też, to jest istotne, no więc jest to korzystne, więc jakby politycznie rzecz biorąc mamy jakby sytuację, w której Chiny wspierają Rosję nie z czystego zysku gospodarczego, tylko z myślenia strategicznego. Na takiej zasadzie, że gdyby tej Rosji nie było, to połowa nieba jest odsłonięta. No a to jednak jest niezwykle istotne dla Chin, żeby mieć właśnie tutaj to poczucie bezpieczeństwa, ale też państwo, które ma największą liczbę głowic nuklearnych na świecie, no znacznie większą niż Chiny. Nie? No jeżeli wierzymy danym SIPRI, to Rosja ma w okolicach 8 000, Stany mają w okolicach 7 000, a Chiny mają 350. No pewnie zaniżone są trochę te dane, no ale nawet jeżeli Chiny mają 700, to dalej jest o 1-0 mniej. Także w tym sensie jakby ta Rosja jest niezwykle użyteczna dla Rosji, więc dla Chin, więc Chińczycy będą robić wszystko przy tym układzie, przy tym myśleniu Xi Jinpinga. A myślenie Xi Jinpinga jest następujące. Stany chcą nas rozwalić, Stany chcą wykoleić nasz rozwój. W tym momencie wszystko, co blokuje Stany, co odwraca uwagę, co rzuca piasek w tryby amerykańskie, jest korzystne. Rosja to robi. No więc trzeba ją tutaj utrzymywać przy życiu w ten czy inny sposób, więc tak jest na ten moment. Natomiast ciekawie się zrobi, kiedy by naprawdę zaczęły być problemy gospodarcze Rosji, ale takie naprawdę, takie nie jak na przykład Turkmenistan ma, który wyżył jednak, tylko takie, w których by Chiny musiały już naprawdę wejść poważnie gospodarczo. I to by było bardzo ciekawe, bo Chiny nie mają doświadczenia
stawiania państw na nogi. Dlatego, że Chiny zazwyczaj jechały na gapę jako gospodarczo. To generalnie dochodziły. A jak już państwa jakieś mają problem, to Chiny wcale nie są takie szybkie, żeby pomagać. Na przykład Sri Lanka zbankrutowała. I kto pomaga Sri Lance? Czy pomagają Chiny? Nie. No, Sri Lance pomaga przede wszystkim Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Japonia i tak dalej. No więc w tym momencie, no to skoro z małej Sri Lance Chiny nie bardzo chcą pomóc, której mają Hambantotę, swój strategiczny port, który jej też wydarli po prostu za długi, no to skoro małej Sri Lance nie za bardzo się spieszą, żeby pomóc, to co dopiero jakby mieli pomóc Wielkiej Rosji. Także to by było bardzo ciekawe, więc mamy tutaj jakby, no ciekawie jest. I to będzie bardzo ciekawa ewolucja jakby chińskiego podejścia. Natomiast politycznie decyzja jest bardzo czytelna. Rosja jest z nami i Rosji nie można dać upaść, więc Rosję będzie się wspierać, nawet jeżeli nie zawsze to będzie gospodarczo korzystne. Okej, czyli jakbym to na to drugie pytanie nie odpowiedziałem, przepraszam, o technologii. O technologii. No, generalnie Chiny technologicznie... No bo na ten moment to trochę tak wygląda tak jednostronnie. Bierzemy to, co nam wygodnie, bierzemy sobie surowce w miarę sensownych cenach, wysyłamy wam towary, jesteście następnym krajem i tutaj się bardzo pewnie cieszą, że coraz więcej towarów wysyłają, przetworzonych. Nie jest to co prawda taki odbiorca jak odbiorcy Azji Południowo-Wschodniej, nie są tak perspektywiczni, no ale zawsze to jest lepszy taki klient niż żaden. Żądają tych wysokich przedpłat, no bo tutaj też Rosjanie mają straszne problemy, bo cokolwiek próbują kupić, no to Chińczycy mówią, dobrze, płaccie z góry, to wam wyślemy za pół roku, nie? Często tak wygląda. Natomiast czemu na przykład, o ile widzimy, no nawet w takich krajach jak Afganistan, Chińczycy próbują inwestować, już pomijam te kraje właśnie Azji Południowo-Wschodniej, gdzie tam tych inwestycji jest dosyć dużo, to w przypadku tej Rosji to tak no cały czas no nie ma tych inwestycji, ani nawet w ten przemysł wydobywczy, który w tym momencie potrzebuje wielu rzeczy i Chińczycy tak uciekają cały czas od tej pomocy. Pomimo, że Rosjanie proszą cały czas. Historycznie rzecz biorąc Chińczycy nie inwestowali w Rosji, bo te główne centra rosyjskie są bardzo daleko od Chin. Komunikacja jest taka to wszystko podnosi koszty. Klimat inwestycyjny zawsze był zły. Siła robocza była źle wykształcona i roszczeniowa i jeszcze rasistowska do tego. To się oczywiście trochę zmienia, natomiast zasadniczo to dużo lepiej było zainwestować w Wietnamie, gdzie Wietnamczycy za 1/3 tej samej stawki, jeśli nie mniej, zrobią z tego znacznie więcej i jeszcze będą wdzięczni, mimo tego, że wewnętrznie czy narodowo są antychińscy, no to bardziej się opłacało tam inwestować, więc historycznie, no a generalnie to te obszary rosyjskie, i zresztą główne inwestycje chińskie były pod Petersburgiem i Moskwą, nie? Także to też było takie dość ciekawe, a nie we Władywostoku czy w Irkucku. Tam to były bazary, to tak. Nie? A teraz Władywostok, port przeszedł w zarządzanie chińskie. Tak, Władywostok, tak, jak wolny port, tak, to już wcześniej była taka pomysł z wolną strefą portu władywostockiego i tam było w ogóle w okolicach 100 tych pomysłów jakby rosyjskich, jak przyciągnąć inwestorów, a i tak większość z tych inwestorów się ostatecznie okazała chińska, natomiast z tymi inwestorami, Władywostok i tak, czy kraj nadmorski nie jest aż tak źle, jak na przykład tak zdominowany przez Chińczyków, jak na przykład Żydowski Okręg Autonomiczny czy kraj amurski. To te obszary, jak patrzymy na mapę, to te na wybrzeżu mają jeszcze trochę, to się zmniejsza oczywiście, ale trochę japońskich, koreańskich. To się oczywiście zmniejsza i zmniejszać będzie, natomiast te już głębiej, no to tam już pod 90% wychodzi, że to jest wszystko chińskie. Więc tak, natomiast wracając jeszcze do wątku, no więc to był tak, mały rynek, mało ludzi, biedni ludzie, tak, bo w Moskwie może nie, ale ogólnie to tak, nieżyczliwi, no, zły klimat inwestycyjny, to chyba każdy wie, kto robił interesy w Rosji, albo cokolwiek robił w Rosji, tak? Nie trzeba było interesów robić, żeby wiedzieć, załatwić po prostu cokolwiek, tak? A to jest jedna duża różnica w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, jak się przychodzi z pieniędzmi, jak się inwestuje,
no to generalnie urzędnicy pomagają, tak? To nie jest tak, że przeszkadzają albo trzeba ich, czy kupić ich zawsze można i nawet warto, tak? Natomiast albo właśnie jak się ich kupi, jak się im da łapówkę, to zrobią, tak? No a w Rosji nie zawsze, nie? Więc oględnie mówiąc, nie? Więc to wszystko powodowało, że Chińczycy nie bardzo chętnie tam inwestowali, bo to jest tak, jakby to nie jest tylko tak, że no państwo jakby pokazuje, że się lubi z Rosją, ale jednak bardzo dużo, czy nawet większość firm jest jednak prywatnych. Te firmy prywatne oczywiście w każdej chwili mogą przestać być prywatne, ale państwo to nie jest już jak za maoizmu, że wszystko jest państwowe. No i te firmy prywatne się jednak kierują logiką gospodarczą, no, zysków, no i w tej Rosji były mało zysków, no więc owszem, jakby ci, którzy chcieli być tam przez jakby rozumieli, że jest takie poparcie, no to tam szli, ale tego nie za dużo było, głównie firmy z Dongbei, z północno-wschodnich Chin, który jest biednym obszarem jak na Chiny, a reszta to nie, no bo to się nie opłacało, dużo bardziej się opłacało robić interesy z Zachodem. Natomiast technologicznie jeszcze, czego Chińczycy chcą od Rosji? Otóż to, co chcą, to teraz mają, a czego mogą chcieć więcej? Otóż właśnie czego mogą chcieć więcej? Chińczycy mogą chcieć tak, udziałów, a najlepiej przejęcia pewnego dnia złóż, bo to by było po prostu, znowu byłoby jeszcze milej, tak, no mają ten tani gaz, ale tak to mieliby już bardzo tani, tak, i jeszcze sami by to, no mogliby powiedzieć, towarzysze, no tak marnujecie tą Syberię, no płakać się chce, no my wam tutaj trochę tego know-how odpalimy i będzie ten. No ale na razie tego jednak nie robią. Moim zdaniem dlatego, że dla nich ta użyteczność polityczna Rosji jest zbyt ważna i oni wiedzą, że Rosjanie są zbyt panikarscy i że jakby próba hapsnięcia ich tych klejnotów rodowych mogłaby się bardzo źle skończyć, więc to jest pierwszy element taki psychologiczny, a drugi element moim zdaniem jest taki, że czekają, aż to będzie jeszcze tańsze. Że na przykład no może by już mogli spróbować jakieś udziały kupić w Gazpromie, ale może lepiej poczekać, bo on będzie tańszy za kilka lat, nie? Więc to jest ważne. Co by Chińczycy chcieli jeszcze od Rosji i co Rosja blokuje, ale myślę, że tak ta blokada będzie coraz słabsza, to jest po pierwsze dostęp do złóż w Arktyce i w ogóle przejście północne w Arktyce, które by Chińczycy bardzo chcieli zrobić strefą wolnego handlu, żeby tutaj, no wiecie Państwo, usprawnić ten transport, no bo to jednak tak trochę się marnuje wszystko. A drugi element, którego by Chińczycy bardzo chcieli, a Rosjanie będą się długo bronić, żeby tego nie dać, to jest kosmos. Dlatego, że Rosjanie mają rzecz bezcenną, jeśli chodzi dla Chińczyków, a mianowicie mają know-how. Chińczycy mają oczywiście marzenie o tym, żeby latać w kosmos, bo to jest silnie związane z wojskiem, jakby w oczywisty sposób, no ale nie mają know-how. A know-how jest niezwykle istotne tutaj, bo ratuje bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo żyć ludzkich. Więc w tym momencie, jeżeli by się Rosjanie podzielili tą wiedzą, a przypomnę, że Rosjanie w końcu byli prekursorami, tak jak napisała jedna badaczka łotewska, że to oni byli pierwsi w kosmosie, ale wiele lat później, wiele filmów hollywoodzkich później okazało się, że jednak Amerykanie. Nie? Więc to zdanie mi się bardzo spodobało, więc jakby Rosjanie mają to know-how i teraz mogą się nim podzielić z Chińczykami i Chińczycy bardzo chętnie, ale jeszcze tego nie robią. No więc Chińczycy czekają. Tutaj Rosjanie chętnie by się podzielili tym know-how z Indusami, bo uważają ich za mniej groźnych, ale Indusi nie mają tyle pieniędzy i jeszcze nie są na tym etapie, a poza tym Indusi się coraz jednak bliżej z tymi Amerykanami tutaj wiążą, więc to też tak relacje rosyjsko-indyjskie z doskonałych jeszcze tak pół roku temu się robią takie bardzo dobre, także to jest jednak słabsze trochę, natomiast więc to jest kolejny element, no a technologicznie jest jeszcze kilka elementów wojskowych, które by Chińczycy przytulili, ale już nie aż tak dużo jak jeszcze 10-15 lat temu. Tu jednak ten postęp rosyjski jest znaczny. Tam na przykład silniki do łodzi atomowych, to są takie rzeczy, które by chętnie Chińczycy przytulili. Żeby nas nie okrzyczeli. Do atomowych okrętów podwodnych. Oczywiście, tak. Już dostawałem po łbie tak za to i dalej nie nauczyłem się. Tak. Również lotnicze silniki. Tak. Silniki lotnicze też tak. Nawet jeden dziennikarz wysłał maila, że mi tam łomotał i miał rację oczywiście, tak, że ta łódka to jest ta łódka tam. Tak. Bije się w pierś. No więc tak, no ale tak poza tym,
no to technologicznie w innych obszarach, no to sorry, ale Chiny już są dużo wyżej niż Rosja, więc tak na dobrą sprawę nie mają jakichś potrzeb, no bo znowu Rosja mały rynek, biedny, a teraz jeszcze ryzykowny, no bo to sankcje. Pamiętajmy, że Chińczycy mają takie bardzo specyficzne podejście do sankcji. Oni formalnie przestrzegają. No formalnie tak, no bo nie chcą dostać sankcjami, a że omijają, luki znajdują i tak dalej. No nie jest to nielegalne, nie? Więc jakby Chińczycy mają świadomość tego, że rywalizacja i zderzenie z Amerykanami znaczy rywalizacja jest, a zderzenie jest prawdopodobnie nieuniknione. Natomiast no im później, tym lepiej, no bo jednak przez lata ta symbioza amerykańsko-chińska chyba bardziej Chinom służyła, więc z tej perspektywy jeszcze by tak wydrzeć trochę z tego Zachodu można tych technologii i innych rzeczy, zwłaszcza z Europy Zachodniej, bo to jest prostsze, no a Rosja, no to no jasne, że tak, ale to jednak drugorzędne w takiej sferze, więc to też wpływa trochę na te chińskie takie popieranie Rosji bez stawiania kropki nad i, ale to też już dłuższy wątek. Mam nadzieję, że odpowiedziałem, bo to... No, odpowiedzi były duże, rozbudowane, wielopiętrowe. Nie da się ukryć. No, trochę dotknąłeś tych tematów ekonomicznych, które tutaj chłopaków najbardziej interesują. Ja bym dorzucił takie coś. No, my widzimy, że w tym momencie tak jakby chińskie firmy, dostarczając coraz bardziej podstawowy zakres zaopatrzenia na półki sklepów w Rosji, jeżeli tak dalej to wszystko będzie trwało, to rosyjskie firmy jako konkurencja upadną w związku z tym. Więc to jest de facto, Chiny sobie w tej chwili w dobry, tani sposób przejmują rynek, bo brak tych towarów z zachodu powoduje, że są w stanie Rosjanie płacić więcej za chińskie. Chinom powiedzmy, że nie wzrosły koszty produkcji, są tylko koszty transportu dodatkowe, a Rosjanie przyjmują wszystko, bo nie ma po prostu alternatywy. Czy to też się zgadza z tym, co zaobserwowałeś i czy to nie będzie w przyszłości jakiś kłopot? Znaczy Rosjanie, czy elity rosyjskie zakładają, że to jest tymczasowo, ponieważ Zachód pęknie. To jest jakby podstawowe założenie, że Zachód pęknie, trzeba wytrzymać teraz nacisk Zachodu, te chwilowe zjednoczenie Zachodu, a potem Zachód i tak pęknie, dogada się z Rosją, a wtedy zrównoważymy. Więc to jest... Ale to poczekaj, to może spróbujmy jakoś tutaj tak krótką dyskusję. Czy nie uważasz, że to jest naiwne myślenie i czy też nie obserwujesz, bo tak, mówisz, że być może reżim w to wierzy, chociaż wydaje mi się, że nie wierzy już. Myślę, że wierzył jeszcze powiedzmy rok temu, a teraz no po prostu brnie, jest w tej sytuacji, w jakiej jest i w sumie nie ma innej możliwości i udaje trochę, że wierzy. Bo zobaczmy, co się dzieje z oligarchami i jakie nastąpiło zbliżenie w stosunku właśnie konkretni oligarchowie, no i kapitał chiński, tak? My mówimy, że oni właśnie nie pozyskiwali, bo do tej pory to szło gdzieś tam przez rząd i tak dalej, natomiast no tu zaczynamy widzieć być może nie jeszcze inwestycje, ale dosyć duże zbliżenie pomiędzy właśnie kapitałem chińskim a poszczególnymi tutaj tymi oligarchami i poszczególnymi przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami. I moje pytanie jest, czy to właśnie nie jest ze strony reżimu rosyjskiego naiwne, że Zachód pęknie? I bo porozmawiajmy, jak będzie na przykład wyglądać era po Putinie, bo myślę, że Chińczycy jeżeli Zachód nie pęknie. Po prostu nie pęknie, tak? No bo jeżeli pęknie, zresztą jak miałoby to wyglądać, że on pęknie i co? I teraz wracamy do business as usual, a kto zapłaci te odszkodowania firmom zachodnim? Nie, no jest bardzo dużo tam problemów w tym pękaniu, to... No i umowy długoterminowe na surowce na przykład z Kataru. Tak, nie, i tak dalej, nie? Jak już wzięliśmy od kogoś innego na 28 lat, no to co my z tym zrobimy, nie? Dobra, teraz w kwestii nagrywania mała przerwa, ponieważ właśnie zorientowałem się, że mi zaraz padnie komputer, więc jakbyśmy mogli na chwilę jakoś to przerwać nagranie, przepraszam, że tak, muszę pobiec po kabel i tu wrócić, dobra? Bo dobra. Pęknięcie Zachodu i tak dalej. No powiedzmy tak. To ten optymistyczny, bo Rosjanie tak lubią ostatnio tylko te optymistyczne brać pod uwagę, powiedzmy ten optymistyczny nie przejdzie, zresztą nie wiem jak miałby on przejść,
i nie przechodzi. I zostają tak naprawdę z Chinami, nie? I wtedy zostają z Chinami, jakby wyglądał bo czy nie byłoby zmiany, bo ja tak na przykład obstawiam, że Chińczycy tak naprawdę nie grają na Putina, tylko grają na następny reżim, czyli to, co się wydarzy po Putinie. Bo trudno sobie wyobrazić teraz, że następny rząd będzie prozachodni, następny rząd, na przykład w naszej ocenie, będzie prochiński, bo za dużo jest interesów, za dużo wysiłku to Rosjan kosztowało, za dużo oligarchów już w tym momencie zaczęło robić biznesy, spółki joint venture, żeby teraz... za mało alternatyw. Za mało jest alternatyw, a tu nadal jeszcze nas na przykład nie kochają. Tu w sumie może nas też nie kochają, ale przynajmniej nie pouczają nas. Tak, oczywiście. To ten element psychologiczny jest niesamowicie istotny, to bardzo dużo wątków, więc mam nadzieję, że wszystkie zapamiętam. No ale tak, ten element oplatania chińskiego, bardzo chiński, tak, kupmy jak najwięcej, zróbmy tak zrobili z Laosem, przepraszam za porównanie, ale generalnie tam mamy frakcję w partii laotańskiej, ale i tak są wszystkie prochińskie, także mogą się kłócić, ale i tak prędzej, ale i tak kolej zbudowali chińską i wszystko gra z punktu widzenia Pekinu i może sobie ten Laos pozostać niepodległy, a proszę bardzo, nie? Jakie to ma znaczenie. Więc podobnie chcą zrobić z Mongolią, tak? Nie tyle podbić te podporządkować. To kiedyś. Tak, i czy właśnie czegoś takiego nie obserwujemy z Rosją, że tak naprawdę Chińczycy zaczynają podporządkowywać tą Rosję, nie dają technologii, nie dają inwestycji, ale pewnie dadzą pod pewnymi warunkami i to pewnie przy następnym tym rozdaniu, a i tak Rosjanie nie będą mieli wyboru, bo będą musieli się dogadać z Chińczykami, a wtedy pozycja będzie silniejsza, będzie na przykład można mówić, dobra, kontraktujemy, ale chcemy mieć na przykład udziały na tych polach gazowych, tu chcemy to, tu chcemy tamto. Zresztą sami Rosjanie będą to proponować, tam nie trzeba będzie, tak? No bo jak będzie już jakaś spółka joint venture, tak? No oczywiście wszystko musi być z twarzą, żeby tutaj wszyscy wyszli z twarzą. Tak. Natomiast to jest to, co mówiłem kilka chwil wcześniej, warto poczekać, aż Gazprom będzie tańszy, nie? To za kilka lat. Także to tu się zgadzamy i teraz tak, jeśli chodzi o, moim zdaniem, znaczy, że grają na Putina to jest jedno, że na jego następcę to nie kłóci się, dlatego że ewidentnie grają na to, żeby był Putin, bo Putin jest teraz super korzystny dla Chin, bo Putin jest słaby, przynajmniej względnie słaby, ale nie jest tak totalnie słaby, jak był Jelcyn. Jelcyn to w ogóle, w ogóle z Jelcynem to jest piękny wątek, dlatego że Jelcyn to był taki archetypiczny barbarzyńca dla Chińczyków, nieokrzesany w ogóle, krzyczał, ale na koniec jednak zrozumiał i te Chiny polubił i był prochiński, dało się ucywilizować barbarzyńcę dzikusa jednego, także to tam była taka raczej postawa, bo przypomnę, jest takie piękne słowa Jelcyna, jego pożegnalna wizyta była w Chinach w 1999 roku w grudniu i on tam w trakcie tej wizyty powiedział takie zdanie, że Clintonowi się zapomniało, że Rosja ma broń atomową. Niech on pamięta, że my mamy broń atomową i nie będzie tak, żeby Clinton nam mówił, jak mamy żyć. To my z Jiang Zeminem będziemy mówić, jak mamy żyć. Także to było piękne, po prostu na koniec taki już zmęczony życiem człowiek, tak, jakby to inaczej określić, ale prochiński na koniec, także przerobili tego barbarzyńcę, a pierwotnie był antychiński czy antykomunistyczny ściślej. Natomiast wracając do wątku tutaj tego, więc Chińczycy generalnie byli przerażeni w momencie, kiedy mieliśmy bunt, tak, w Rosji. To było przerażające, bo to się okazało, że Putin był za słaby. Ale jak tam był wypadek samolotowy, to już wszystko wróciło do normy, tak jak wiadomo. Samoloty też spadają czasami w Chinach, na przykład Lin Biao spadł nad Mongolią, nie wiadomo jak, czemu i tak dalej, więc to od razu zostało zrozumiane w odpowiedni sposób. Więc Putin jest dobry jako słaby, ale nie za słaby. Na tyle mocny, żeby dalej to trzymać w miarę, natomiast słaby w tym sensie, że Putin nie ma ruchu na zachód teraz, co doskonale pokazały teraz szczyt pasa i szlaku w Chinach, czyli gdzie po prostu z jednej strony mamy Putina, za którym jest list, który jest nakaz aresztowania MTK.
nakaz aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, a z drugiej strony jest na czerwonym dywanie witany w Pekinie. No to idealnie dla Chin, no bo on wolty na Zachód już nie zrobi. I z tej perspektywy każdy następca Putina, no tego idealnej rzeczy nie ma, bo każdy następca Putina no teoretycznie woltę może zrobić. Oczywiście ona jest trudna, ja się tu zgadzam, że ale może, więc z tej perspektywy Putin lepszy. Teraz, więc ale to tym bardziej trzeba grać czytelne. Już. Na przykład w zeszłym roku była... Tak, to tym bardziej trzeba wygrać. W zeszłym roku był taki... Okay. Dobra, przepraszam. W zeszłym roku była taka wypowiedź Wang Yi, czyli ministra spraw zagranicznych, teraz znowu ministra spraw zagranicznych. Tam były małe zawieruchy, tam jeden minister po drodze miał jakieś romanse, inne rzeczy, nakradł nie tak jak należy, nieważne, w każdym razie Wang Yi wrócił na to stanowisko. Qin Gang został... Przepadł, tak? No niestety tak. Więc ale Wang Yi powiedział takie zdanie, że Chiny popierają Rosję pod przywództwem Putina. Wcześniej tak nie mówili. Także to było istotne, że on wrzucił ten element pod przywództwem. Także to było explicite. Więc ewidentnie grają na Putina. Jeśli nie Putin, to grają na putinistę, na kogoś z jego ekipy. No idealnie, jakby to był na przykład Igor Siecin, który jest totalnie kupiony przez Chińczyków. No to byłby to byłby znakomity człowiek z punktu widzenia Chin. Natomiast jeżeli nie Igor Siecin, no to taki Patruszew na przykład, bardzo, bardzo rozsądny człowiek, niezwykle antyzachodni, no do szpiku kości, rozumie towarzysz jakby podstawy, także no jakby z tej perspektywy jakby putinista. Nie musi to być konkretnie Putin, ale ktoś z tej ekipy. Najgorszą sytuacją dla Chin i to, żebyśmy mieli świadomość, oczywiście panowie to mają, ale jakby może nie wszyscy, że opcja tego, co za chwilę powiem, to jest tam kilka procent maksimum, ale najgorszą rzeczą byłby ktoś a la Nawalny, bo taki ktoś w tym momencie robi woltę na zachód i w tym momencie Chiny mają problem, bo im tu odwraca Rosję. Oczywiście jest to bardzo mało prawdopodobne, natomiast jakby zakładamy, kto jest korzystny, a kto jest niekorzystny dla Chin, no to taki Nawalny czy ktoś w tym stylu, który oczywiście jakby się dogadał z Zachodem. No to z Zachodem by się dogadał tak, że formalnie by tam trochę ustąpił, kilku by tam skazano, ale oni by na przykład, nie wiem, mieli jakiś wypadek samochodowy po drodze na proces, no co za pech, jakby świadek koronny by spadł tam z 8 piętra wieżowca, pośliznąłby się, nie? I tak ostatecznie jeszcze kilku innych by w tym więzieniu, długo by się te procesy toczyły, no bo to przecież trzeba wszystko wyjaśnić, nie ma to tak prosto, nie? No mamy przecież praworządność, nie? Więc zasadniczo by to tak rozmyto, no i jakby się można było dogadać z Zachodem, otóż moim zdaniem Rosjanie nie mają nadziei na to, że się dogadają tak, jakby się nic nie stało, po prostu oj tam, nic się nie stało, tam zachodniacy nic się nie stało, tylko na takiej zasadzie, że będzie trochę jak było między 14 a 22. Czyli dobra, są sankcje, najeżdżacie na tego Putina, ale jednocześnie Nord Stream 2 sobie budujemy, ale jednocześnie tutaj się dogadujemy, jednocześnie z takimi Austriakami się tutaj porozumiewamy. Także myślę, że Rosjanie mają nadzieję na to, że owszem, jakby nie da się wrócić tak całkowicie, ale jednak trochę popuścić tą pętlę, no i w efekcie wyrównać trochę tą sytuację gospodarczą. Natomiast wracając do wątku, który jest moim zdaniem kluczowy. No, tak? To tu są pewne problemy z tym, bo im dłużej trwa ten konflikt, tym dłużej trzeba i tym więcej trzeba przeznaczyć na to, żeby odświeżyć czy powrócić do tych biznesowych powiązań. No bo teraz sobie wyobraźmy, w skali takiej mikro mamy przedsiębiorstwo. To przedsiębiorstwo korzystało z zachodnich maszyn. Nie dostaje w tym momencie często supportu. Musi wykonać niestety cały zwrot, inwestycje, kupuje chińskie maszyny, wyrzuca na to pieniądze, zadłuża się, bierze to tam w leasingu i tak dalej. No i to jest rosyjskie przedsiębiorstwo, tak? No i powiedzmy, gdzieś tam kalkuluje, że za jakiś czas mu się to zwróci. A więc to nie może być też tak, że i co? I teraz no jednak będziemy wracać do tego zachodniego.
To tak trochę nie działa, tak? I zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie zachodniej. Im dłużej ten konflikt trwa, tym jest trudniej. Im krócej, tym jest łatwiej, a więc tu będą po prostu koszty. A teraz i ktoś musi za to zapłacić. Czyli za powrót do tego, co było, ktoś musi zapłacić. I dlatego Chiny są na wygranej pozycji, bo tu nic nie trzeba płacić. Tu już zrobiliśmy ten zwrot na Chiny i teraz mamy z powrotem, to Zachód musiałby zapłacić, żeby Rosja wróciła. A Zachód będzie miał oczekiwania, że Rosja zapłaci, nie wiem, za jakieś tam reparacje, zapłaci odszkodowania za zerwanie kontraktu, a z czego ona ma zapłacić? Jak Rosja nie ma pieniędzy. Tak naprawdę, nie? I cały czas jak gdyby się wewnętrznie zadłużała kosztem ubożenia społeczeństwa, żeby prowadzić ten konflikt i żeby jakoś wyjść z tej całej kabały, w której sama się pakowała. Dlatego te Chiny, nawet dla tego Nawalnego, będą lepszym wyborem, no bo teraz tak, będzie powrót na Zachód, no ale co, Chiny będą tak sobie tak patrzeć, mówią, okej, dobra, no to jak chcecie Zachodem, to my... No nie, no będą tutaj rzucać kłody pod nogi, różnego rodzaju problemy. Mamy system bankowy, który w tym momencie jest zintegrowany z systemem chińskim. No i co? I oni powiedzą, nie, no tak teraz chcecie to... Nie, no moim zdaniem to, to nie będzie, nie? Kłody jak kłody, to najpierw marchewkę jeszcze dadzą. Że tak. Nie, że... A więc tutaj ta szansa moim zdaniem z miesiąca na miesiąc się oddala do gadania, a zbliża się coraz większa szansa na coraz większą współpracę z Chinami, bo tam też można, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W przypadku Zachodu Nawalny mówi, teraz współpracujemy z Zachodem, no ale to z wrogiem. Jednak ta propaganda, która kładła do tych Rosjan, no przecież mój mąż zginął, jakiś tam ktoś zginął na tym konflikcie, przecież oni walczyli nie z Ukraińcami, tylko z nazistami i z tymi, i z NATO, tak? A więc teraz trzeba by powiedzieć, nie no, Zachód był dobry, to zły Putin był. To trochę tak, no ale mój mąż zginął, nie? To tak nie za bardzo się. A w przypadku Chin to nic nie trzeba tłumaczyć, nie? Tutaj współpracujemy, oni nie zdradzili nas, oni nawet tam trochę nam pomagali i tak dalej, nie? Więc to jest tak... Nawet Nawalny nie będzie tak łatwo mu politycznie przetrwać, żeby, no bo on też musi mieć jakieś poparcie. To nie tylko, że on będzie, tak, tylko musi wśród tych Rosjan mieć jakieś poparcie, a tu jakiś sojusz z Zachodem, no trudny będzie w mojej ocenie, chyba że dojdziemy do takiego punktu. Znaczy, bardzo ważne, nie zdążyłem tego powiedzieć, a ona moim zdaniem, ta rzecz się ładnie komponuje z tym, co tutaj mówimy, a ona też tłumaczy tą decyzję rosyjską wcześniej, tego zwrotu na wschód i tego przyklejania się do smoka już wcześniej. Otóż no, Rosja po 1991 roku miała trochę schizofreniczną postawę wobec obecnego porządku międzynarodowego. Trochę była w nim, a trochę była przeciwko niemu. Tak naprawdę i chciałaby i się bała, nie? To takie podejście, że z jednej strony owszem, tu korzystać fajnie, pieniądze zarabiać, bujać się w Monako i w ogóle tam rozwalać jachtami, ale z drugiej strony jednak takie poczucie, że ta Rosja jest nietraktowana tak dobrze, jak powinna być, nie jest mocarstwem i tak dalej. No i w końcu to poszło w tą stronę, szczególnie po 12 roku, po protestach na Bałotnoj Płosiad i w tym, i później w Ukraina pierwsza, druga, to poszło w taką stronę, że zasadniczo ten porządek międzynarodowy jest dla Rosji zły, że trzeba go zmienić, zreformować i tak dalej. I teraz jeśli mamy sytuację taką obecnie, jaką mamy, to Rosja nie bardzo ma miejsce na manewr, bo świat jest tak ułożony przez Amerykanów, również gospodarczo, że Rosja może dostarczać te surowce oczywiście i tak dalej, ale nie musi i to, co się wydarzyło po 2022 roku, dobrze to pokazuje. No przecież derusyfikacja Zachodu była w sumie nie jakoś szczególnie bolesna. No odcięli się od tych Rosjan i tyle, nie? Przeżyliśmy wszyscy. To był Armagedon miał być, mieliśmy w ogóle umrzeć w zimie z tego, Niemcy mieli się wykoleić, a tu się okazało, że dało się odciąć od Rosji, tak? Więc tak na dobrą sprawę to ta peryferyjna pozycja Rosji w systemie międzynarodowym, ona jakby nie ma miejsca na ruch dla Rosji za bardzo, nie ma jak tutaj wyjść. Natomiast jeśli wchodzą Chiny
i Chiny rzucają wyzwanie Amerykanom i chcą stworzyć nowy porządek międzynarodowy, to miejsce się robi dla Rosji. Dlatego, że w najgorszym razie, jeżeli Chińczycy wygrają i stworzą własny system sinocentryczny, to Rosja będzie pierwszym wasalem albo jednym z głównych wasali, czyli będzie tak jak teraz jest na szczycie pasa i szlaku, Putin wchodzi drugi po Xi. I teraz owszem, nie jest to idealnie by była, jakby pierwsza była Rosja, albo byłaby równa, tak? No ale nie ma idealnie, ale jest to lepsze niż to, co ma Rosja obecnie z Zachodem. No, ale to jest w najgorszym wypadku. A w najlepszym wypadku może dojść do jednej wielkiej rozruby między Ameryką a Chinami, może dojść do chaosu na świecie, porządek światowy się wykolei i wtedy mamy szansę, to co Machiavelli pisał, okazjone, tak? Rzeczy, które się zupełnie nagle się pojawiają i można je wykorzystać. I nagle Rosja wchodzi i z tą swoją słabą pozycją i gospodarczą, już technologiczną nie wspomnę, ale z bronią atomową, z dalej w miarę porządną armią, no nagle może grać dużo powyżej swojej roli. Także Rosja gra na rewizję, dlatego jest rewizjonistą, gra na rewizję porządku międzynarodowego, bo to jej daje miejsce na manewr. A w obecnym porządku jest trochę przyblokowana. Więc moim zdaniem to ten zwrot do Chin, on się właśnie z tego bierze, z tego odczytania, że w obecnym porządku jest no bez ruchu, tak? Albo słabe ruchy, tylko jakieś pomniejsze, a z Chinami no przynajmniej daje szansę. No i dlatego mamy pójście na Chiny. No i wtedy, jeżeli z tej perspektywy na to spojrzymy, to wszystko to, co tutaj powiedzieliście panowie o tym, że no coraz bardziej są uzależnieni od Chin i tak dalej, no trudno, no taka cena tego, tak? No w najgorszym razie będą drugim najważniejszym wasalem, no tak wybrali, także to jest w ogóle bardzo ciekawe, tak? Takich zmian w porządku międzynarodowym to już naprawdę dawno nie było. Także to są w pewnym sensie tektoniczne zmiany. My je obserwujemy tutaj sobie trochę będąc może nie w środku, ale niedaleko. No jakby myślę, że dopiero z perspektywy czasu będzie można ocenić to trafnie. No jeżeli Rosji się ten manewr uda, no to mogą mówić, że byli jak Iwan Srogi, nie? Który generalnie świetnie rozegrał manewr z Bizancjum, że jesteśmy tu następcą Bizancjum i tak dalej, i tak dalej. Doskonale, nie? No a jak przegra, no to może się skończyć jak Borys Godunow albo inny Dymitr. No, życzylibyśmy raczej oczywiście mu losu tutaj właśnie Godunowa, natomiast no jak będzie, to zobaczymy. Znaczy dla mnie są dwa optymistyczne scenariusze przedstawione, bo są też inne. Scenariusze takie, że wyjdzie na tym znacznie gorzej. Tak. Bo tu znaczy mamy problem, tak? Ja sobie na przykład nie wyobrażam tak dużego kraju, który ma, no bo to by się zgadzało, jeżeli by Rosja odczytywała tak jak pan profesor mówi, tak jak trochę Chiny to odczytują, czy powiedzmy my odczytujemy, ale Rosja odczytuje przecież siebie cały czas jako imperium. Nie? I tu jest ten problem, tak? Ona nie chce być partner juniorem i wasalem Chin i z tym jest problem, bo jeżeli by się z tym pogodziła i NATO by grała, okej, ja się z tym zgadzam, tylko problem jest i zarówno społeczny, ani Rosjanie tego nie chcą, ani też jak gdyby cała idea budowy Rosji jako imperium jest na czymś innym zbudowana i teraz zaczyna tego brakować, tak? Czyli i ludzi zaczyna brakować, i zaczyna brakować armii i jeszcze wielu rzeczy jak gdyby zaczyna. Pytanie, na czym to imperium ma dalej funkcjonować, co tam ma być, no bo jeżeli powiemy, że imperium ma funkcjonować na tym, że będziemy wasalem Chin, no to chyba nie da się utrzymać tego imperium jako całości, które będzie podporządkowane Chinom, nie? W tej nowej układance jako całość. Moim zdaniem to ciężkie będzie. Bardzo istotna rola Chin, ponieważ Chiny udają, że Rosja jest dalej imperium. Głaszczą ją dalej po głowie. Tak. Ale to jest gra, tak to też powiedzmy sobie. Oczywiście, że to jest gra, natomiast to jest bardzo ważna gra i bardzo sprawna gra. Teraz dlatego ja w tej poprzedniej swojej książce o relacjach rosyjsko-chińskich zakończyłem tą książkę, może nie powinienem mówić, bo ktoś nie kupi teraz książki, ale generalnie zakończyłem to taką metaforą, którą znaczy ona jest bardzo popularna w Rosji, o tym, o żółwiu i skorpionie.
to jest perska bajka w ogóle pierwotnie, ale w Rosji jest w tej wersji, no że żółw mówi skorpionowi, żeby ten go przeprawił na drugą stronę rzeki, tak, czy tam jeziora, no i ten skorpion, znaczy no a jednocześnie, czy tak, skorpion chce na żółwiu przepłynąć, tak, no tak to jest, tak, a żółw mówi do skorpiona, że ty jesteś drapieżnikiem, no zabijesz mnie i w ogóle, no a na to mu odpowiada skorpion, że jeżeli ja cię zabiję, no to utoniemy, no to bez sensu, bierz mnie. No i płyną, no i w pewnym momencie skorpion zabija żółwia i obaj toną, nie? No i pytanie jest, dlaczego to zrobił, bo taka była jego natura. No i pytanie jest, czy natura wygra w Chińczykach, dlatego że do tej pory po prostu przez 30 lat byli się w stanie powstrzymywać i to była niesamowita rzecz. Chińczycy, którzy są dopiero to nacjonalistami, po prostu sinocentryzm jest przepotężną siłą społeczną, przekonaniem, że są najlepsi na świecie, bo są Chińczykami, koniec, kropka, a jednak z Rosjanami byli w stanie się powstrzymywać. To jest niesamowite, ten element samopowstrzymania się, przynajmniej publicznie, i byli w stanie hukać i dmuchać na tych Rosjan, mówić im, że jesteście wielcy, w ogóle bla, 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 wielkie imperium i tak dalej. No i teraz pytanie, czy się powstrzymają, czy jednak będzie skorpion, nie? Czy jednak po prostu jednak to zrobią. Bo na przykład 2 miesiące temu była sytuacja, taki mini skorpion był, kiedy Chińczycy opublikowali mapę, na której wyspy, wyspy są nagle, tak, to konkretnie 2 wyspy, to jest istotne, jedna to Abaigatu, a druga to Balszoj Usuryjski, tak, czyli Wielka Usuryjska po chińsku Hejsiadzy, to są wyspy, które są realnie, że są pół na pół. Znaczy połowa jest chińska, połowa rosyjska. I nagle one na mapach są całkiem chińskie. Oczywiście z punktu widzenia prawa międzynarodowego one powinny być chińskie, bo one są bliżej chińskiego brzegu, ale jak się dogadywali w 2004 i później 2008, no to Chińczycy jednak poszli na ten kompromis i te połówki zostawili Rosjanom. I teraz nagle po prostu odstawiają numer pod tytułem, mapę robią, która pokazuje to jako chińskie. No to przecież to przeczy wszystkiemu temu, co powiedziałem już na początku tego spotkania, a mianowicie, że nie opłaca się Chinom zagarniać Syberii, nie opłaca się robić jakichś numerów, opłaca się raczej tą Rosję chuchać i dmuchać, niech ona tam se stoi, słabnie, można ją wtedy omatać i tak dalej. No i racjonalnie rzecz biorąc to nie ma sensu, ale przecież polityka nie zawsze jest racjonalna, mówiąc bardzo oględnie. Mamy tutaj bardzo dużo emocji, różnych innych rzeczy, no więc ten element sinocentryczny wyskakuje nagle tu z jednej strony, tu z drugiej, tu z trzeciej, no i nie zawsze się da powstrzymać. Moim zdaniem teraz się dało powstrzymać, bo to jednak zrobił się numer, Zacharowa się wypowiadała i tak dalej, więc myślę, że to przyhamowali. Natomiast to jest dla mnie przykładem tego, że tu ten skorpion może jednak tam dziabnąć tego żółwia i utoną razem, no i w pewnym momencie Chińczycy przesadzą z tym, że tym Rosjanom jednak zrobią za dużo i wtedy będzie ciekawie, bo Rosjanie nie mają ruchu, nie mają ruchu, bo są zablokowani na zachód, no ale jednak wiszą na tych Chińczykach, Chińczycy ich głaszczą po głowie, mówią, że jesteście wielcy i nagle im Chińczycy pokażą twarz, jaką pokazali Sri Lance czy Turkmenistanowi, no i wtedy będzie bardzo ciekawie, jak się zachowają Rosjanie. Czy przełkną jednak tą swoją dumę i zostaną tym po prostu junior partnerem na wsiegda, czy może jednak po prostu zrobią jeszcze jakiś inny numer i odstrzelą po prostu numer pod tytułem jesteśmy Wielką Koreą Północną, w ogóle nikt nas nie ruszy, będziemy se sami się rządzić i autarkia i co tam jeszcze. Także to jest bardzo ciekawe, natomiast zwracam uwagę na to, że Chińczycy do tej pory, mimo tego błędu z mapą, no do tej pory jednak byli w stanie bardzo umiejętnie tą Rosję właśnie, tej lęki oswajać, pacyfikować w pewnym sensie. No i pytanie, jak długo będą to robili, no bo tu jedna siła to jest sinocentryzm, która pcha Chińczyków do tego, żeby właśnie a pół Syberii zaznaczyć na mapach jako swoje, a czemu nie? Ale druga siła jest taka, że jednak tylko Amerykanie by na tym zyskali. Więc jednak trzeba się hamować trochę, nie? Więc to jest pytanie, kto tutaj jakby, która wytrzyma, która wygra. Tak? Słuchajcie panowie, ja myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć. Tak, to jest dobra puenta na koniec, żeby powiedzieć, jak całkiem możliwe, że właśnie Chiny na to wszystko patrzą, co chcą z tego wycisnąć, a dlaczego nie pchają się bardziej, pomimo tego, że wydawałoby się, że jest to dobry czas, bo ta chińska filozofia w podejściu jest, jak widać, specyficzna. My tego tak wprost nie rozumiemy. No, kolega profesor na szczęście na tyle tam często bywa, że już te niuanse łapie, a my cieszmy się, że możemy się o tym dowiedzieć. Ale też w ograniczony stopniu.
Ale my jesteśmy kandydatami do przedszkola w sytuacji, kiedy profesor jest co najmniej blisko końcówki podstawówki, tak? O tak, mogę, tak, to co do panów to nie będę, nie wiem, natomiast tak, mogę powiedzieć, że jestem w podstawówce, jeśli chodzi o wiedzę na temat Chin, także tak, to przyjmuję tak na klatę, tak jak najbardziej. To po chińsku widzę, tak? Potem się Skorpion odezwie. Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o odcinku. Jeżeli się podobało, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie oba kanały. A my pozdrawiamy. Lajkujcie. Miłej nocy. I zaglądajcie na kanały społecznościowe każdego z nas, profesora również, zainteresowanych kupnem książki. Odsyłamy do tego, by obserwowali informacje, jakie zawrze o tym, w jaki sposób będzie można nabyć jego pozycję, która jest jeszcze raz pokazuję. Można sobie zapisać i jak już będzie premiera, to zakupić. Bo warto. 22. Dobry prezent. Po chińsku, tak, dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję się. Przemiły wobec. Do zobaczenia. Dobranoc. Do usłyszenia. Cześć. Dobranoc. Dzień.